Co wspólnego ma Piąta Symfonia ze stolicą Śląska Opawskiego? Jakie czeskie zamki znajdziesz w okolicy Opawy? W którym zamkowym ogrodzie rozbrzmiewa na co dzień muzyka Beethovena? Chodź ze mną na piękny jesienny spacer po Opawie. Wszystko Ci opowiem. W tym żółtym domu po lewej stronie pomieszkiwał niegdyś sam Ludwig van Beethoven. Opawa i jej okolice obfitują w liczne miejsca powiązane z wielkimi tego świata, w zabytki i atrakcje turystyczne. Generalnie Czechy kryją w sobie ogrom dziedzictwa kulturowego i są idealnym miejscem na weekendowe wycieczki po Europie. Ten zabytkowy gmach skąpany w promieniach październikowego słońca to Dom Umenii, obecne Centrum Kultury. W okolicach tego Centrum Kultury zawsze znajdziesz jakieś ciekawe, artystyczne, uliczne instalacje. Zachęcam do spaceru w okolicach Centrum Kultury. Jest tutaj niewielki park i naprawdę wiele ciekawych miejsc. Do zobaczenia. Już w XIX wieku za sprawą opawskiego burmistrza Johanna Schusslera w miejscu południowego półkola murów miejskich zaczęły powstawać pasy parków i zieleni. Dzięki temu dziś możemy cieszyć oczy ferią jesiennych barw, spacerując w Parku Dworaka, Parku Wolności czy Parku Smetany. Odkrywając coraz to nowe, urocze parkowe zakamarki, warto uważnie rozglądać się dookoła, by nie pominąć ciekawych pomników i dzieł ulicznej, nowoczesnej sztuki. Październik w Opawie jest magiczny, tak tu pięknie, przyjemnie i w sumie pusto. Zaletą mniejszych czeskich miast jest brak tłumów na ulicach. Ten strzelisty budynek przed nami to Czerwony Kościół, ewangelicka świątynia. Niestety nie wiem, kim jest ten pan, który sobie tutaj przysiadł. Nie znalazłam opisu do tego pomniku. A tam daleko w tle, pośród jesiennych drzew, stoi największa budowla kościelna wznosząca się nad opawskim Górnym Rynkiem. To katedra Wniebowzięcia Maryi Panny. Powstanie tej katedry jest związane z zakonem krzyżackim, który rozpoczął swoją działalność w Opawie już w 1204 roku. Kontrkatedra jest jednym z najważniejszych zabytków dokumentujących typowe cechy śląskiego gotyku ceglanego. Opawa to jedno z najstarszych czeskich miast i jedno z wielu naprawdę uroczych. I wcale nie trzeba tłoczyć się w Pradze, by zobaczyć wiekowe zabytki, pięknie urządzone parki i zabytkowe budynki. Pierwsze wzmianki o istnieniu Opawy pochodzą z 1195 roku. W XVII wieku miasto przeszło w ręce rodu Liechtensteinów. W czasie wojny 30-letniej było zajęte przez Duńczyków i Szwedów. Na przestrzeni kolejnych stuleci miasto było silnie związane ze Śląskiem. Świadczy o tym fakt odbywania w Opawie obrad Śląskiego Sejmu Krajowego. W mieście działał też Teatr Śląski. Po zakończeniu I wojny światowej i utworzeniu Czechosłowacji Opawa znalazła się w jej granicach. Dziś należy do Czech i jest idealnym miejscem na weekend. Na niewielkim parku obok katedry stoi tablica upamiętniająca ofiary
obecnej pandemii. A my tymczasem zbliżamy się do Górnego Rynku, który już od średniowiecza był handlowym sercem miasta. Chodźmy więc zobaczyć, co skrywa serce Białej Perły Śląska. Jest weekend, jest południe, jest piękny słoneczny dzień, a mimo to mamy miasto prawie tylko dla siebie. Idealne warunki dla sesji zdjęciowej. A przed nami budynek ratusza i wysoka na 60 metrów renesansowa wieża chlaska. Po drugiej stronie placu, naprzeciw ratusza, stoi neorenesansowy budynek z końca XIX wieku, w którym jest Teatr Śląski. Placówka została założona w 1805 roku i jest jednym z najstarszych tego typu teatrów w Czechach. Na placu pomiędzy teatrem a ratuszem znajdziesz fontannę. W sezonie letnim, wakacyjnym na placu wystawione są ogródki piwne i jest zdecydowanie więcej życia niż dzisiaj. Podziwiając szereg ciekawych, zabytkowych kamienic, powoli zbliżamy się do zamkniętego dla ruchu pasażu przy ulicy Ostrożnej. Tam też znajduje się nasz hotel. Wybraliśmy hotel Kramer ze względu na tę lokalizację, ale z czystym sercem polecam miejsce za serwis i przemiłą obsługę. Więcej informacji o samym hotelu szukaj na moim blogu. Jednak jesień, zwłaszcza ta złota, pogodna i słoneczna, jest piękna. Nic tylko chodzić i podziwiać. Ten pokaźny, żółtawy gmach przed nami to budynek Uniwersytetu Śląskiego. A tuż za nim stoi kościół Ducha Świętego. Świątynia skrywa pod posadzką tajemnicę, która nie daje spać współczesnym archeologom. Cóż takiego skrywa się pod podłogą krypty gotyckiego kościoła? No właśnie, legendy głoszą, że mogą tam spoczywać członkowie jednej z gałęzi rodu Przemyślidów. Sam budynek kościoła jest także związany z osobą słynnego kompozytora Ludwika van Beethovena, który w wielkim stylu wziął tutaj udział w wykonaniu mszy C-dur. Siedzący na widowni Beethoven nie mógł znieść interpretacji swego dzieła. Zerwał się, wyrwał dyrygentowi batutę i sam dyrygował. Naprzeciwko kościoła Świętego Ducha stoi jeden z najładniejszych barokowych zabytków świeckich Opawy – Pałac Sobków. Pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku.
Widnieje na nim polsko-śląski akcent, kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczona nad centralnym oknem piętra. Jeśli zachęciłam Cię do odwiedzenia Opawy i zdecydujesz się na weekend w tym mieście, to koniecznie zaplanuj też wycieczkę w jej najbliższe okolice. W promieniu niecałych 10 km od miasta znajdziesz co najmniej 3 godne uwagi zamki. Bajkowy zamek Hradec nad Morawici, malowniczo położony pałac w Raduniu i zamek Kraware. Wideorelacje z tych zamków także znajdziesz na moim kanale w oddzielnym odcinku. Tak więc, kochani, ufam, że tym jesiennym spacerem pobudzę Wasz apetyt na zwiedzanie Czech. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego w polskich internetach wciąż jest tak mało informacji o tym ciekawym, zadbanym i atrakcyjnym turystycznie mieście. Przyznajcie sami, że jest tu naprawdę pięknie. Opawa leży tylko kilka kilometrów od polsko-czeskiej granicy, a tak mało osób o niej wie i tak niewielu wybiera się tu na weekend. Zmieńmy to! Puśćmy w świat tą informację, udostępniajcie wideorelacje i niech inni też mają szansę poznać bliżej Opawę. Na moim kanale znajdziesz także relację z Ostrawy i Liberca, a powoli będą pojawiać się kolejne godne uwagi czeskie miasteczka. Czechy naszpikowane są atrakcjami jak świąteczny keks z bakaliami. Planów do zwiedzania starczy na całe lata, a i zaplecze turystyczne jest już dobrze przygotowane. Powoli kończę mój spacer w Parku Wolności na Ptasim Wzgórzu, gdzie znajdziesz 3 wykonane z brązu stylizowane rzeźby ptaków z obrotowymi głowami autorstwa Kurta Gebera. Tam w dole widać dobrze znany nam już budynek Centrum Kultury, a kilka kroków dalej jest nasz Hotel Kramer. Jeśli dotrwałeś ze mną do końca, to pięknie dziękuję Ci za uwagę. Zalajkuj mój filmik i daj o sobie znać w komentarzu.